Redemptoryści nie mogli w ówczesnej Polsce prowadzić misji ludowych, dlatego że w okresie oświecenia była wielka niechęć do tego typu pracy duszpasterskiej. Dlatego Klemens organizuje duszpasterstwo w kościele świętego Benona na wzór misji nieustannej, jak to właśnie mówiono wówczas. Święty Klemens przybył do Warszawy w lutym 1787 roku w towarzystwie ojca Tadeusza Hübla oraz kandydata na brata zakonnego Emanuela Kunzmana. Po przybyciu do stolicy polskiej redemptoryści zgłosili się do ówczesnego nuncjusza apostolskiego Ferdynando Saluzzo. Tenże nuncjusz, urodzony w Neapolu, znał nie tylko nasze zgromadzenie, ale również założyciela świętego Alfonsa Liguori. I on to zaprowadził redemptorystów do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król, jak wiemy, popierał rozwój nauki, sztuki, edukacji i kiedy właśnie redemptoryści opowiedzieli mu, że mają zamiar zostać w Warszawie tylko przez pewien czas, później chcieli iść dalej, jak to w dokumentach czytamy, na tak zwane Pomorze Szwedzkie albo na Białoruś. Król Stanisław August Poniatowski zaproponował im, aby pozostali w Warszawie przez pewien czas, dlatego że zima tego roku była bardzo mroźna, z dużymi opadami śniegu i drogi były trudno przejezdne. I żeby właśnie przez kilka miesięcy, pozostając w Warszawie, zaopiekowali się Bractwem Świętego Benona. Było to bractwo założone w pierwszej połowie XVII wieku przez imigrantów niemieckich, których wówczas było dużo w Warszawie. To bractwo prowadziło sierociniec i szkołę dla mieszczan niemieckich, dla dzieci mieszczan niemieckich, jak również miało właśnie w swojej opiece kościół świętego Benona. Redemptoryści zgodzili się pozostać w Warszawie przez kilka miesięcy, żeby doprowadzić do porządku sierociniec, szkołę, także kościół, który był dość zaniedbany, dlatego że bractwo miało duże problemy personalne. I początkowo redemptoryści mieszkali i pracowali przy kościele pojezuickim. Jezuici byli wówczas skasowani. Ten kościół, który znajduje się właśnie dzisiaj przy katedrze warszawskiej. I dopiero po roku, kiedy uporządkowano mieszkanie przy kościele świętego Benona, tam się przenieśli. I redemptoryści, tak jak powiedziałem, mieli zająć się nie tylko kościołem, ale również sierocińcem i szkołą dla dzieci mieszczan niemieckich. Ale Klemens natychmiast rozszerzył statuty bractwa i zaczął przyjmować do sierocińca i do szkoły dzieci nie tylko z rodzin niemieckich, ale również polskich. W jednym z dokumentów pisał do władz pruskich, dlatego że od 1796 roku Prusacy panowali w Warszawie, że nie robimy żadnych różnic między dziećmi, którymi przyjmujemy do sierocińca. Wystarczy tylko, że są biedne, opuszczone albo sierotami. Drugim takim właśnie głównym miejscem pracy Klemensa i jego współbraci w Warszawie to był oczywiście kościół świętego Benona. Redemptoryści nie mogli w ówczesnej Polsce prowadzić misji ludowych, dlatego że w okresie oświecenia była wielka niechęć do tego typu pracy duszpasterskiej. Dlatego Klemens organizuje duszpasterstwo w kościele świętego Benona
na wzór misji nieustannej, jak to właśnie mówiono wówczas. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że celebrowano codziennie msze święte do południa w języku tak niemieckim, jak i polskim. Czasami głoszono też kazania w języku francuskim. Po południu były różnego rodzaju nabożeństwa, dlatego że wówczas msze święte można było celebrować tylko do południa. Innym właśnie rodzajem pracy redemptorystów w Warszawie była opieka, czy powiedzmy praca nad nawracaniem protestantów, Żydów. Protestanci przychodzili do kościoła świętego Benona bardzo chętnie. Nie dlatego, żeby właśnie przyciągała ich msza święta, liturgia, ale to, co ich przyciągało, to była muzyka w kościele świętego Benona. Otóż wówczas pod panowaniem pruskim w Warszawie Prusacy zlikwidowali wiele takich instytucji, w których sławni muzycy czy śpiewacy mogli występować i znaleźli oni właśnie miejsce, gdzie mogli grać czy właśnie śpiewać właśnie w kościele świętego Benona. W czasie uroczystych mszy świętych, w czasie właśnie dużych świąt, tych muzyków, którzy wykonywali orkiestrę w kościele, muzykę w kościele świętego Benona, było nawet do 50. Msze były właśnie też z akompaniamentem muzyki, z akompaniamentem chóru i święty Klemens bardzo właśnie duży nacisk kładł na to, aby właśnie liturgia w kościele świętego Benona była sprawowana w sposób piękny, jak najbardziej uroczysty. Dlatego właśnie dekorował bardzo uroczyście wszystkie ołtarze. Starał się o to, żeby służba liturgiczna była nie tylko liczna, ale też pięknie poubierana. I celebrowano, jak to ludzie mówili wówczas w Warszawie, w kościele świętego Benona, najpiękniejsze msze święte w tym mieście. Jak już wspomniałem, protestanci przyciągani muzyką, śpiewem do kościoła świętego Benona często później słuchali kazań. Wówczas kazania głoszono przed mszą świętą i właśnie w czasie tych kazań święty Klemens zauważył, że ma słuchaczy, którzy właśnie nie są katolikami, protestantami i dlatego starał się w sposób jasny, przystępny tłumaczyć prawdy wiary katolickiej. Później wielu z tych protestantów, którzy przychodzili do kościoła słuchać muzyki, przychodziło też do świętego Klemensa na dyskusje teologiczne i te właśnie dysputy, dyskusje często właśnie owocowały nawróceniami i święty Klemens nie ograniczał się tylko właśnie do tych dyskusji z protestantami, ale jak wspomniałem, były też przypadki, kiedy przychodzili na takie dyskusje Żydzi mieszkający wówczas w Warszawie i też właśnie te spotkania owocowały nieraz nawróceniami na katolicyzm, z tym, że trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Żydów, to tych nawróceń było w stosunku do protestantów bardzo mało. Innym takim właśnie ciekawym elementem tej pracy w Warszawie, jeżeli chodzi właśnie o muzykę, która przyciągała, nazwijmy to, innowierców, było to, że profesor, nauczyciel Fryderyka Chopina brał też udział właśnie w tych koncertach i on między innymi w dowód wdzięczności redemptorystom skomponował 2 utwory dla redemptorystów, które później były też wykonywane właśnie przez tych muzyków w kościele świętego Benona. Innym rodzajem pracy, bardzo też trudnym, ale jakże potrzebnym, to była właśnie opieka nad prostytutkami, których wówczas w Warszawie było niestety bardzo dużo. Związane to było z tym, że Polska, Warszawa była terenem wielu wojen, walk. Wiele właśnie dziewcząt, kobiet pozostawało bez środków do życia i to nimi właśnie redemptoryści też starali się opiekować, starali się właśnie pomóc im w zdobyciu jakiegoś zawodu i potem właśnie w uczciwym prowadzeniu uczciwego
życia. Jeżeli chodzi o redemptorystów, to oni nie chcieli też właśnie, święty Klement szczególnie chciał zorganizować, założyć w Warszawie też zgromadzenie redemptorystek, czyli właśnie żeńską gałąź Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, z tym, że miała to być właśnie gałąź czynna, to znaczy chciał, żeby te redemptorystki, te siostry zajmowały się w dużej mierze działalnością nad właśnie edukowaniem, czyli kształceniem i wychowaniem ubogich dziewcząt. To oczywiście działo się już w szkole dla dziewcząt i dla chłopców. Przypomnijmy to, o czym się może mało wie, że szkoła dla dziewcząt, którą właśnie ta szkoła założona przez świętego Klemensa, była pierwszą bezpłatną szkołą w dziejach edukacji narodowej polskiej. Było oczywiście wcześniej, były różnego rodzaju ochronki, szkoły prywatne, gdzie dziewczęta mogły się kształcić, pobierać naukę prywatnie, ale za to trzeba było płacić. Tych rodzin ubogich na to nie było stać, dlatego ta właśnie szkoła dla dziewcząt była bardzo potrzebna i tam właśnie oprócz tego, że uczono różnych przedmiotów, jak pisania, czytania, historii, geografii, matematyki i tak dalej, to właśnie uczono te dziewczęta również zdobywania różnych zawodów. W szkole kształciło się w niektórych latach do 300 dziewcząt. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę dla chłopców, o której też wspomniałem na początku, to w niej w niektórych latach kształciło się aż do 400 chłopców. I rzeczą może ciekawą, że właśnie w tej szkole kształciło się też dwóch, jak to jest podane w źródłach, kuzynów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Byli to Andrzej i Stanisław, prawdopodobnie byli to synowie króla z nieprawego łoża, bo jak wiemy, król nigdy oficjalnie się nie ożenił. I król nawet, kiedy abdykował i został wywieziony do Grodna w roku 1795, to właśnie pisał do Warszawy, pytał się o los właśnie tych swoich dwóch kuzynów, którzy, jak to pisał w swoich listów, edukują się u świętego Benona. Niestety ta działalność tak potrzebna, tak ważna redemptorystów spotkała też wielu wrogów, którzy właśnie starali się ze wszystkich sił, żeby jakoś tę działalność ograniczyć, a nawet pozbyć się redemptorystów z Warszawy. I niestety to się udało, bo w czerwcu 1808 roku redemptoryści zostali z Warszawy usunięci, ich klasztor zamknięty i to też spotkało wszystkie ich dzieła, czyli szkoły i sierocińce.